Znajdujemy się obecnie przy placu księdza Jana Skarbka, który zanim otrzymał swoją nazwę, był nazywany także Placem Szpitalnym, ulicą Szpitalną, ulicą Kościelną, także Placem Gwardii Ludowej. Obecną nazwę nosi od 1992 roku. Przed wojną przy placu Skarbka znajdowały się różne instytucje, sklepy należące do Żydów oraz synagogi. Jedyną ocalałą synagogą, którą do dzisiaj możemy tutaj zobaczyć, jest synagoga, która znajduje się za moimi plecami. Jest to ten żółty budynek. Synagoga nosi swoją nazwę Hevra Lomdei Mishnayot i oznacza po hebrajsku Stowarzyszenie Studiujących Misznę, czyli prawo religijne. Przy placu Skarbka znajduje się także drugi budynek, przylegający do synagogi. Jest to obecnie siedziba Muzeum Żydowskiego z wystawą stałą opowiadającą o wielowiekowej historii Żydów w Oświęcimiu. Warto wspomnieć także jej nazwę – Ośpicin, czyli goście, który oznacza nazwę Oświęcimia w języku jidysz. Przed wojną w tym domu mieszkało kilka żydowskich rodzin, m.in. rodzina Kornreichów i rodzina Datnerów. Obecny plac Skarbka podczas II wojny światowej był drugim, zaraz po rynku głównym, miejscem koncentracji żydowskich oświęcimian przed ich przymusową deportacją do gett w Będzinie, Sosnowcu, Szanowie i do generalnego gubernatorstwa w marcu i kwietniu 1941 roku. Przy placu Skarbka znajduje się także kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę. Jednym z nich są relikty historycznej studni miejskiej, które zostały odkopane podczas remontu placu. Znajdują się po mojej lewej stronie oraz na tym zdjęciu, które tutaj można zobaczyć. Studnia na przedwojennym zdjęciu jest jeszcze widoczna. Drugim z takich elementów jest ekspozytor w kształcie trójkąta, w którym znajdują się historie w formie komiksowej opowiadające o losach przedwojennych żydowskich oświęcimian. Znajdziecie tam także historię osoby, po której plac nosi dzisiaj swoją nazwę, a mianowicie historię księdza Jana Skarbka. Jan Skarbek był przedwojennym proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, która sąsiaduje z placem. Skarbek utrzymywał przyjacielskie relacje ze społecznością żydowską i jej naczelnym rabinem Eliaszem Bombachem. Podczas II wojny światowej aktywnie włączył się w pomoc więźniom KL Auschwitz, za co był więziony przez Gestapo. Po wojnie wrócił do Oświęcimia w 1945 roku i do końca swojego życia utrzymywał relacje z oświęcimianami, którzy przeżyli zagładę i wyjechali z miasta. Między innymi dzięki jego postawie Oświęcim został zapamiętany jako miejsce przyjaznych relacji między przedstawicielami obu tych religii. Przy placu Skarbka znajduje się także jeden budynek, którego nie widać na pierwszy rzut oka. Dzisiaj jest to klubo-kawiarnia Cafe Bergson, miejsce spotkań, różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, gdzie spotykają się mieszkańcy oraz grupy, które odwiedzają muzeum. Przed wojną natomiast był to dom 11-osobowej żydowskiej rodziny Klugerów. Niestety większość tej rodziny została zamordowana podczas zagłady. Przeżyli jedynie Bronia, Mojżesz i Szymon, ale tylko Szymon wrócił do Oświęcimia w latach 60. i mieszkał tutaj w swoim rodzinnym domu aż do swojej śmierci w roku 2000. W 2014 roku budynek został wyremontowany i służy nam wszystkim.